Cześć! Niedawno mieliście u mnie test nowej wersji klawiatury Dark Project Fuji, a w kolejce czeka już na testy nowa wersja klawiatury Dark Project Onionite, która powstała przy współpracy z dwoma youtuberami i była to naprawdę dobra klawiatura. Jak sprawdza się nowa wersja? O tym dowiecie się dzisiaj. Ceny macie w linkach w opisie filmu. Na wstępie zachęcam do zostawienia łapki w górę, będzie mi bardzo miło i zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy! Zapraszam do sprawdzenia oferty partnerów kanału Dream Machines, laptopy dla graczy, akcesoria gamingowe i nie tylko, X4 Race, ręczne hamulce do kierownic. Linki do oferty w opisie filmu. Marka Dark Project nie przestaje zaskakiwać i mam tutaj na myśli pozytywne zaskoczenia, ponieważ dopiero co recenzowałem tą klawiaturę Dark Project Fuji 2, nową wersję naprawdę udanej klawiatury. To zaraz po zakończeniu jej testów na kolejne testy wskoczyła nowa wersja klawiatury Onionite, czyli Onionite V2. Również udana klawiatura, której recenzja u mnie także miała sporo odsłon. Natomiast nowa wersja tej popularnej klawiatury jest ponownie ciekawa i ponownie dostępna w rozsądnej cenie. Mamy wizualizację klawiatury i także specyfikacje. Jak przystało na tą markę, możemy spodziewać się naprawdę dobrych stabilizatorów, także pod spacją, miękkiej struktury klawiatury, aluminiowej obudowy, a także fabrycznie smarowanych stabilizatorów, jak i przełączników. Jest także hot swap i mamy tutaj wersję przełączników G3MS Amethyst. Tak więc za chwilę zobaczymy, co jest dokładnie w zestawie, jak to wygląda. Jako ściągę dostałem taką całą kartkę, gdzie jest opisane, co w tej klawiaturze właściwie się zmieniło. No i tutaj dużą zmianą są właśnie te przełączniki G3MS Amethyst, więc jak lubiliście poprzednią wersję Onionite, to na tej powinno Wam się pisać i grać jeszcze lepiej, ponieważ uczucie przy wciskaniu przełącznika podobno zostało ulepszone. Za chwilę poddamy to też ocenie. No i mamy ciemną wersję kolorystyczną, bo jak pamiętacie, pierwsza wersja była zdecydowanie jaśniejsza, więc zobaczymy, jak te LEDy wyglądają w tej wersji. Jest trochę zmian kosmetycznych, jeśli chodzi o design. Mamy także solidniejsze mocowanie przewodu USB w gnieździe, a resztę Wam powiem już podczas opisywania. No i zobaczmy sobie po kolei. Mamy przewód, który jest naprawdę ciekawy, jest czarno-fioletowy. Oczywiście posiada gamingowy oplot nylonowy, dzięki czemu ten przewód jest naprawdę wytrzymały, ale jak przystało na przewód od klawiatury, nie jest aż tak elastyczny jak przewody w myszkach, ale jest naprawdę ok. Możemy go sobie fajnie uporządkować. Mamy wtyk USB na USB typu C. Długość przewodu to 180 cm. Jest też paseczek do spięcia nadmiaru z logo Dark Project. Nie zabrakło instrukcji. Dwie dodatkowe nakładki bez grafiki, ponieważ tak na Escape'ie, jak i na spacji mamy pewne elementy graficzne. Tak to wygląda. Tutaj ta spacja jeszcze nie ma wygłuszenia, ale ta założona ma i możemy je sobie po prostu przełożyć. Jest także dwustronne narzędzie z logo Dark Project. Ta strona do zdejmowania nakładek, a ta do wyjmowania switchy. Zaraz sprawdzimy, jak to tutaj się zachowuje. Wymienne elementy, czyli dystanse i sprężynki. No i ekstra rzecz, czyli zapasowe switche i w tym dwa switche typu Amethyst, ale także po jednym switchu Azure, jednym Voidstone, czyli możecie sobie tutaj przetestować kilka różnych wersji przełączników i wybrać coś pod swoje preferencje. Fajnie, że mamy możliwość przetestowania czegoś innego. No i jest taka karta z instrukcją, gdzie mamy opisane wszystkie funkcje ukryte pod klawiszami, czyli które aktywujemy z klawiszem FN. Mamy też pokrywkę przeciwkurzową, z której możemy korzystać lub nie. I klawiatura ponownie jest dość masywna, dość ciężka. Mamy większość szarych nakładek, nieco czarnych. No i mamy oczywiście słynne logo z cebulką. Tak to właśnie wygląda z bliska. Jeśli chodzi o układ, no to mamy tutaj układ ANSI, czyli z mniejszym enterem, ale z długim backspace'em. Sprawdźmy sobie, jak ta klawiatura brzmi. Spacja. Faktycznie jest wyciszana, bardzo fajnie pracuje. Dobre stabilizatory, miękki ruch. Tak samo Enter, Shift, Backspace. Są cichutkie, a stabilizatory są świetne. Klawisze nie kołyszą się na boki. I podstawowe. Powiem Wam, że faktycznie ta siła nacisku jest bardzo dobrze dobrana. Miło się korzysta z tych przycisków. Siła nie jest przesadna, natomiast uczucie przy wciskaniu bardzo wyraziste. Ponownie kontrolki mamy w tym miejscu. Jeśli chodzi o układ klawiatury, to wygląda to tak.
Mamy ergonomicznie ułożone kolejne rzędy klawiszy, aluminiowa obudowa, no i układ floating key, czyli tutaj światło z tych klawiszy wydobywa się nieco na zewnątrz, ponieważ nie jest to wszystko zabudowane. Mamy gniazdo USB do zamocowania przewodu. Z drugiej strony nie zabrakło kursorów. Natomiast niestety nie ma żadnego pokrętełka, a szkoda, bo ja lubię pokrętełka w klawiaturach. No ale trudno. No i mamy tutaj też różne śrubeczki. Widzimy stabilizatory pod spacją. I od drugiej strony 4 elementy stopujące, które możemy sobie podmienić na test zestawu. Zdejmijmy sobie nakładkę. Widzimy przełącznik i zaraz sprawdzimy, jak to tutaj się wyjmuje, czy jest ciężko, czy łatwo. Zawsze wyjmujemy pionowo w górę, zdecydowanym ruchem, dobrze chwytamy tutaj narzędziem. Ok, trzeba było użyć odrobinkę siły, ale nie było źle. Próbujemy jeszcze z drugim przełącznikiem. Ok, ponownie zdecydowany ruch, odrobina siły i przełącznik wychodzi. Przełączniki są 5-pinowe, gniazda również są 5-pinowe i ponowny montaż też nie powinien być problematyczny. Patrzymy, jakie mamy ułożenie tych bagnetów. Osadzamy przełącznik tak, żeby delikatnie tutaj sobie po prostu spoczął. I jak wiemy, że jest ok, dociskamy palcem, wskakuje, zakładamy nakładkę. I tak mniej więcej wygląda wymiana, jest bardzo szybka. Jak zajmiemy spację, widzimy elementy piankowe, które są wygłuszające, które możemy sobie przełożyć w razie czego na tą spację. Dodatkowe gumki z logo Dark Project, przełączniki, stabilizatory, wszystko jest w kolorze fioletowym. I sama jakość tych nakładek jest bardzo dobra, są bardzo gładkie, takie przyjemne w dotyku. Jednocześnie mamy dość duże odstępy między klawiszami. Czcionka według mnie jest czytelna. Natomiast jak to wygląda z LEDami i jaki mamy software, to już Wam pokazuję. Za chwilę przyjrzymy się software'owi, test anti-ghostingu. Klawiatura przewodowa, więc wszystkie komendy są bardzo szybko wbijane. Można także nacisnąć wiele klawiszy jednocześnie, a także klawiatura ma funkcję Snap Tap, którą możemy skonfigurować w oprogramowaniu. Tak więc pod względem anti-ghostingu rewelacja. Tak wygląda software. Mamy ponownie software online. Jak sobie wejdziemy w klawiaturę, mamy możliwość wyczyszczenia wszystkich profili. Mamy dodatkowe funkcje FN, no i tutaj przeróżne ustawienia, czyli możemy sobie wybrać jakiś klawisz i zmienić jego funkcję. Są też funkcje myszki, możemy nagrać makra, funkcje medialne, kombinacje klawiszy, skróty Windowsowe, przełącznik profili i wyłączenie klawisza. Oczywiście dostępne to mamy na kilku profilach. Makra nagrywamy w tej zakładce, czyli jak stworzymy sobie jakieś makro, możemy je potem zaprogramować na przykład na dany klawisz, czyli będzie się wbijała taka kombinacja klawiszy, jaką sobie zapiszemy. Ostatnia zakładka to funkcja Snap Tap, nagłów przyciski A i D, czyli takie strajfowanie w grach typu shootery, no i wtedy nam to działa niezwykle szybko. No i wtedy jak widzicie, mam cały czas wciśnięte D, a mogę wcisnąć A, czyli na przykład na S i F nie zrobię czegoś takiego. Nie działa to w ten sposób. A na A i D, zobaczcie. No i ponownie wyłączamy Snap Tap. W tym przypadku kombinacja to FN i Shift wyłączony. No i teraz klawisze działają normalnie jak A i D. Ponownie włączam. Widzicie? Wtedy to opóźnienie jest zmniejszone do minimum i działa to dużo szybciej. No i podświetlenie, czyli po kolei wszystkie efekty. Stały kolor wybieramy 1, wybieramy jasność, zapisujemy i mamy to. Fala. Do wyboru prędkość, jasność i 4 kierunki, czyli fala może być w bok, może być z dołu do góry, w drugą stronę, czyli od prawej do lewej i z góry do dołu. Może być multicolor, może być 1, zależy co sobie wybierzemy. Zapisujemy i działa. No i na ciemnej obudowie te LEDy również robią wrażenie. Fala spiralna, czyli takie kręcące się RGB, coś takiego. I w fali spiralnej mamy do wyboru do tyłu i do przodu, czyli ta fala wtedy się kręci w odwrotnym kierunku. Losowo, czyli losowe podświetlanie się przycisków, tego typu efekt. Następnie efekt gwiazdy na niebie, który wygląda tak. Również jeden z fajniejszych efektów, pozostawienie śladu, czyli w tym momencie mamy klawiaturę podświetloną, a jak naciskamy, to na chwilę nam ten klawisz przygasa. Efekt płynąca rzeka, który wygląda tak. Następnie mamy cykl kolorów,
czyli płynne przenikanie po kolei kolorów. No i kolejne co mamy, no to klasyka oddychanie, czyli też podmiana kolorów, ale z takim przygasaniem. Stały kolor już mieliśmy, teraz tętnienie. Jest to efekt reaktywny. Wyzwalanie klawisza, czyli to będzie reaktywny jednoklawiszowy. Kolorowe wyładowanie, czyli reaktywny liniowy. Sinusoida. Spadający deszcz. To jest ostatni efekt z tych zapisanych. I ostatnie co mamy, to jest efekt własny. Czyli wybieramy sobie kolor. Klikamy jakieś klawisze. Możemy je także odklikiwać, czyli odznaczać. Czyli przykładowo zrobiłem coś takiego. Zapisuję, wskakuje nam nasz schemat. Możemy zmienić sobie jasność. Podsumowując, klawiatura sprzedawana jest w rozsądnej cenie. Do tego jest solidna, masywna i korzysta się z niej bardzo dobrze. Tak więc moim zdaniem jedna z najciekawszych klawiatur ostatnich miesięcy. Pamiętajcie, że gdybyście chcieli sprawdzić ceny i czy jest jakaś promocja, to macie linki w opisie filmu. No jeśli ten film Wam się dobrze oglądało, będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę. Możecie także napisać komentarz, czy udostępnić ten film. Warto też subskrybować, żeby być na bieżąco. I na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się.